Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakał. Tym razem kroczę w kierunku najstarszej ulicy Krakowa, ulicy Kanoniczej. A tutaj ten plac leżący w sercu Kanoniczej został splądrowany, spalony przez Tatarów. Tak, ale kamienice zachowały swoje stare piwnice i też skarb, którego będziemy poszukiwać. Także zostańcie ze mną. Dzięki za subskrypcje, lajki, polecenia. Jesteście wspaniali. Lecimy! Znajdujemy się na najstarszej ulicy Krakowa, ulicy Kanoniczej. Już na początku IX wieku istniała tu jedna z pierwszych obronnych osad podwawelskich Okół, która najprawdopodobniej została później już przekształcona w organizm o charakterze miejskim, otoczonym fortyfikacjami, zintegrowanymi z systemem obronnym Wawelu. Na początku XI wieku funkcjonowała już osada typu miejskiego, wewnątrz której wzniesiono kilka monumentalnych kościołów, jak kościół świętego Andrzeja czy kościół świętej Marii Magdaleny. I osada ta rozbudowywała się intensywnie aż do drugiego najazdu tatarskiego, kiedy to zniszczeniu uległy fortyfikacje i zahamowany został rozwój osady. Kanonicza 1, rezydencja dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, gdzie zajmowali ten budynek od XIV wieku, bo tak stare są piwnice. W końcu umieszczono tu inkwizytoriat sądowy wraz z więzieniem, takie wash and go. I zobaczmy na portal z napisem inkwizytoriat sądowy i literki WMK, Wolne Miasto Kraków. Z czasów Republiki Krakowskiej, XIX wiek, kiedy to Kraków mógł stać się drugim Luksemburgiem. Tutaj Najwyższy Trybunał Narodowy po zakończeniu II wojny światowej przeprowadził przewód sądowy na komendancie obozu Płaszów Amonie Goecie. Więcej o nim zobaczycie na moim vlogu Czerwony Dom, o jego willi w obozie Płaszów. Profesor Zin włączył ten budynek do struktur Politechniki Krakowskiej i obecnie mieści się tu Wydział Architektury. Tu w podziemiach kamienicy na Kanoniczej 13 znaleziono zbutwiałe fragmenty skrzyni z XI wieku, płacidła, 4212 żelaznych sztabek podobnych do siekierek. Razem miały długość 27 do 41 cm, ważyły 3630 kg. Kilka dni musieli znosić ten skarb. Przed wprowadzeniem srebrnych monet używano soli, skór czy właśnie takich żelaznych płacideł zwanych grzywnami. Dlaczego nikt nie wrócił po grzywny? Zagadka. Otwór, zobaczmy, nanoszenie ich na sznurze, właśnie w tych siekierkach. Za 30 sztuk można było kupić miecz, a cały skarb starczyłby na zakup nawet 350 sztuk bydła. A tu jeszcze dwa miejsca związane z Karolem Wojtyłą, Janem Pawłem II. Nazwa ulicy Kanoniczej pochodzi od kanoników, członków kolegium duchownych przy katedrze wawelskiej. Większość była własnością tychże kanoników. Każdy z tych domów mógłby nam coś powiedzieć. Przeszliśmy już ponad 300 kroków malowniczą ulicą Kanoniczą, liczącą już sobie już ponad 650 lat, biorąc pod uwagę piwnice. Tutaj na samym końcu mamy kamienicę pod nosem, oczywiście pod nosem królewskim.
I tu od strony południowej płynęła rzeczka Rudawa. Znajdował się tu drewniany most. Musielibyśmy przez ten drewniany most przejść, aby wejść na wzgórze wawelskie. Kanonicza była nazywana naprzemiennie z ulicą Grodzką. Też nazywano Kanoniczą właśnie ulicą Grodzką. Furta tutaj poboczna znajdująca się umożliwiała przedostanie się nad Wisłę. Mury otoczone były przez bagna i stawy żabiego kruka bądź żabiego skrzeku i znajdowała się też tu łaźnia królewska. Tak oto w tym telegraficznym skrócie nadmieniłem tylko najciekawsze rzeczy związane z Kanoniczą. Naprawdę zachęcam Was do eksploracji już z żywym przewodnikiem. Przyjeżdżajcie do Krakowa, pójdziemy na tą trasę, aby bardziej zagłębić się w detale. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, życzę Wam super kolejnych dni i do kolejnego vloga, gdzie spotkamy się znowu w nieoczekiwanym miejscu. Dzięki za subskrypcję, polecenia, lajki. Trzymajcie się.